Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Francji, o tym, jaką rolę we współczesnej Europie chce odegrać Francja, jaką rolę w europejskim bezpieczeństwie chce odegrać Francja. Mówi się o parasolu atomowym Francji, mówi się o obecności Francji, francuskich wojsk na Ukrainie. Co to wszystko znaczy, na ile to jest poważne, na ile to jest retoryka, o tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Ale najpierw mam nietypowe ogłoszenie. Otóż, jak Państwo wiecie, prowadzę Instytut Wolności i w ramach jego Szkołę Przywództwa Instytutu Wolności. I klub absolwenta Szkoły Przywództwa organizuje niezwykły rejs po Bałtyku, geopolityczny rejs między NATO a Rosją. Przez tydzień absolwenci Szkoły Przywództwa będą płynąć Zawiszą Czarnym. I to mało tego, że będą płynąć Zawiszą Czarnym, zawiną do 2 szwedzkich portów, ale w tym rejsie będzie uczestniczyć specjalny gość. Przez 7 dni na statku na Zawiszu Czarnym będzie m.in. Marek Magierowski, obecnie szef programu Strategia dla Polski Instytutu Wolności, a wcześniej ambasador Polski w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. I oczywiście będziemy rozmawiać dużo o bezpieczeństwie. Przed rozpoczęciem rejsu będą 2 specjalne wykłady, który jeden wygłosi profesor Tomasz Szubrycht, rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, i Jacek Siewiera, były szef Sztabu Generalnego, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Rzeczpospolitej. Rejs odbędzie się między 29 marca a 5 kwietnia. Jeśli ktoś ze słuchaczy, ktoś z Państwa chciałby wziąć w nim udział, to mamy kilka wolnych miejsc. Na statku będzie 30 kilka osób. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, które są przeznaczone dla absolwentów, dla słuchaczy Szkoły Przywództwa. Przepraszam, dla słuchaczy Układu Otwartego. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, bardzo proszę o mail, link do całego opisu i adres mailowy w opisie programu. Zachęcam serdecznie. Rejs po Bałtyku między NATO a Rosją, rejs Zawiszą Czarnym. Koniec zapowiedzi. Serdecznie namawiam, to będzie bardzo specjalna impreza, a teraz już bardzo specjalna rozmowa. A oto mecenasi Układu Otwartego. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Z Marcinem Giełzakiem. 2 lewe ręce, znawca Francji. Dzień dobry, Marcin. Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło, że jesteś. O co chodzi z tą dużą aktywnością Francji w ostatnim okresie? I duże deklaracje dotyczące obecności Francji w tym ewentualnej misji pokojowej czy stabilizacyjnej. No i ostatnie propozycje dotyczące parasola atomowego Francji rozciągniętego na inne państwa Europy. Ta rola Francji w tej wojnie była raczej bardziej retoryczna niż formalna. Francja nie odegrała jakiejś wielkiej roli, nie dostarczyła jakiejś większej ilości sprzętu niż inne państwa przez te 3 lata. Czy teraz to jest wyłącznie gra na użytek wewnętrzny Macrona, który jest w trudnym, ma niewielkie poparcie? Czy to jest rzeczywiście wola objęcia takiego przywództwa w kwestii bezpieczeństwa w Europie? Jak ty to widzisz? Zacząłbym od uwagi polemicznie odnośnie roli, którą Francja odegrała. Jedną z według mnie dobrych zasad, którymi się należy oczywiście kierować, jest
Timeo gallos et dona ferentes. Strzeżcie się Francuzów, nawet kiedy przynoszą dary. Natomiast trochę tych darów jednak Ukrainie przynieśli i to, co my oglądaliśmy w tabelkach Instytutu Kilońskiego, po prostu kompletnie nie odpowiadało rzeczywistości. To prawda, że Francja nie dostarczyła tyle sprzętu, no, nawet nie zaczynajmy mówić o Stanach Zjednoczonych, ale powiedzmy co Wielka Brytania, oczywisty kraj, z którą można byłoby ją porównać, jeśli chodzi o ilość, tu dominacja brytyjska była zdecydowana, natomiast wsparcie francuskie było bardzo istotne, jeśli chodziło o jakość, to znaczy to, co Francja dostarczała, to jednak były game changery. Cezary TRF-1 odegrały kluczową rolę w przełamaniu frontu. Taktyczne pociski manewrujące Scalp EG pozwalały razić cele na przykład na Krymie. Dostarczanie AMX-10, czyli tej powiedzmy konstrukcji czołgopodobnej, pierwszej zachodniej, bo tu kluczowa rola, jeśli chodzi o powiedzmy siłę ogniową, była Polska. To Polska dostarczała więcej czołgów, często o tym zapominamy, niż cała reszta NATO razem wzięta. Powinniśmy o tym też naszym sojusznikom przypominać. Natomiast pierwsza zachodnia konstrukcja była francuska, a to ośmieliło pozostałych. Mirage 2000 teraz, no ledwie kilka dni temu te Mirage zneutralizowały przeszło 100 rakiet i 20 kilka rosyjskich dronów. No, można by tak długo wymieniać, ale satelity. Teraz, kiedy Amerykanie się wycofali, jednak te francuskie systemy, czyli Pléiades, czyli Helios 2, odgrywają znaczenie kapitalne. Wywiad, wysłanie żandarmerii narodowej, która stanowiła po części obstawę Zełenskiego w pierwszych dniach wojny, formalnie ambasadora francuskiego, ale w praktyce także prezydenta Ukrainy, no ale też nie grupa interwencyjna, ale oddziały inne wyspecjalizowane, nazwijmy to prokuratorskie, przecież zabezpieczały dowody zbrodni w Buczy. Długo by opowiadać. To rola Francji po prostu była inna. Po drugie, prawdą jest, że Francja po części sama sobie szkodziła, jak to powiedział mój znajomy francuski dziennikarz. Francja w sprawie dostaw broni na Ukrainę zachowywała się jak Mitterrand dostarczający broni Saddamowi Husseinowi, prawda? Czy przez długi czas to ukrywała. To był błąd czysto propagandowy, to była niezręczność. Ale No tak, ale też... mam inną grę teraz i oczywiście... Właśnie jeszcze pozwolisz, nie podważając tego, co ty mówisz, no bo to są fakty, to co dzisiaj proponuje Francja, no to jest pójście zdecydowanie mocniejsze. Jest i to w ogóle jest pewien paradoks związany z prezydenturą Emmanuela Macrona, to znaczy przypomnijmy, w 2017 roku Macron zaczyna od dwóch bardzo poważnych konfliktów wewnętrznych. Z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z Quai d'Orsay, kiedy on chce resetu z Rosją i mówi, że mu dyplomacja zawodowa ten reset sabotuje. Później Macron staje się niejako wbrew sobie ojcem francuskiej Ostpolitik. Tu nie chodzi tylko o wsparcie Ukrainy, ale o zwiększenie obecności wojskowej na wschodniej flance NATO, fundamentalnie w Estonii i Rumunii, ale też o to całe wielkie otwarcie na Armenię, na Kazachstan, na Uzbekistan, na Mongolię i rywalizację z Rosją tam. I druga rzecz, zaczyna od wielkiego konfliktu ze sztabem generalnym. Przecież to jest bardzo bezprecedensowe w dziejach Piątej Republiki odejście szefa sztabu generalnego Pierre'a de Villiersa w proteście przeciwko cięciom budżetowym w wojsku. Teraz Macron nie będzie głównym tnącym budżet, tylko zwiększa go w tym najbliższym horyzoncie dwukrotnie, a możliwe, że go zwiększy trzykrotnie. No i oczywiście słyszeliśmy chociażby to orędzie Macrona, który się pozycjonuje na takiego antytrumpa, mówi wyraźnie, kto jest agresorem, mówi wyraźnie, kto jest dyktatorem, kto jest mordercą i podkreśla też, że żadne tam zawieszenie broni to będzie okazja dla Rosji do przezbrojenia się i uderzenia znowu. No i mówi, wiem to z doświadczenia, prawda, sam byłem rzecznikiem rozmów z Rosją i wiem, że Putinowi nie wolno wierzyć na słowo. Ja drugi raz tego błędu nie popełnię i innych też zachęcam do tego, żeby go nie popełnić, ale jeszcze ważniejszy według mnie, bo bardziej bogaty w konkrety, był późniejszy o jeden dzień wywiad ministra sił zbrojnych Sebastiana Lecornu, który mówi między innymi, będziemy wspierać Ukrainę nawet bez USA i my dostarczymy chociażby wywiad, jeśli Amerykanie przestali to robić, a przestali to robić. Kolejna rzecz, prezydent Republiki nakazał mi, więc teraz działamy, przyspieszenie kolejnych transz pomocy wojskowej dla Ukrainy. No i mówi też konkret, bo Macron mówi o 5% PKB na zbrojenia, to oczywiście można włożyć między bajki, ale to, co powiedział Lecornu, 80 miliardów euro, to jest realne.
Przy czym licząc po francusku 80 miliardów to jest więcej niż 80 miliardów gdzie indziej, bo oni nie liczą emerytur wojskowych, oni nie liczą takich wydatków, które można by zmieścić jako cywilno-wojskowe, czy na przykład kupujemy satelitę cywilnego, ale on może być wojskowy, to już go sobie doliczamy, no to licząc po naszemu to 80 miliardów to by było 90 kilka. No bo 9,5 miliarda to są same emerytury. My je liczymy, czy Niemcy, prawda? Francja nie liczy. I w ogóle to francuskie podejście fermier avec moins, czyli robić więcej mając mniej. Ono też procentuje, to znaczy wiemy, że jak oni mówią, że wydadzą więcej, to wydadzą więcej naprawdę na armię. To zresztą było widać chociażby w Sahelu, no to amerykański Rand Corporation mówił, że to jest po prostu niemożliwe, jak oni trzymali obszar wielkości niemalże Unii Europejskiej, mając 4,5 tysiąca żołnierzy i wydawszy na to 1 miliard euro. Kolejna ciekawa sprawa, no to jest dla nas to jest też jednak podkreślenie, na co te pieniądze pójdą. A czy tam są fregaty, tam są siły kosmiczne, tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest nowy lotniskowiec o napędzie atomowym. To nie są siły, które będą bronić Białegostoku, jakby co. Też pamiętajmy, z faktu, że oni się bardziej zbroją, żeby pilnować swoich spraw. Nie traćmy tego z oczu. Ale wychodzą też ciekawe rzeczy a propos typowej rywalizacji francusko-brytyjskiej. Też Le Cornu mówił, my możemy dawać satelity czy wsparcie wywiadowcze, Wielka Brytania niekoniecznie. Nasz potencjał nuklearny jest do użycia w dowolnym momencie, brytyjski nie wiadomo. Nie wiadomo, czy Trident działa bez Amerykanów, bardzo możliwe, że nie. Więc wiem, że w każdym mieście francuskim jest ulica generała de Gaulle'a, ale chyba trzeba dorzucić po drugiej, bo teraz się naprawdę opłaciła ta obsesja suwerenności i autonomii. Kolejna sprawa, Elon Musk zabiera Starlinka, no to Francuzi mówią, no to my wchodzimy z Eutelssatem, 40 000 nowych jednostek, po to, żeby było tyle, ile jest Starlinka na Ukrainie. No i to samo ze sztuczną inteligencją. Mistral AI teraz bardzo zyskuje na tym, że nie jest ani chiński, ani amerykański, a jest 13 razy szybszy od ChatGPT i jest zgodny z RODO. No ale pytałeś, gdzie jest ta gra. Ważne jest, żeby podkreślić jedną rzecz, co umknęło na ogół naszej prasie i ekspertom. W zakresie atomu Emmanuel Macron nie powiedział nic nowego. Nic. To znaczy to, co on mówi o europejskim wymiarze, to jest prawda od samego początku. W 1962 roku generał de Gaulle mówił, że francuska broń atomowa i siły odstraszania mają wymiar europejski i że jeżeli zaatakowany zostałby Niemcy zachodnie albo Benelux, to Francja użyje broni atomowej. To generał de Gaulle przekazał Kennedy'emu w czasie kryzysu kubańskiego, że jeśli Amerykanie wchodzą, to Francja wchodzi również do wojny atomowej. W 1974 roku mamy deklarację z Ottawy prezydenta Giscarda d'Estain'a, że siły francuskie mają wymiar natowski. W 1992 roku François Mitterrand proponował wspólną europejską doktrynę nuklearną. W 1995 roku Chirac, w 2010 roku Sarkozy. To są porozumienia z Chequers i Lancaster House. Potwierdzają, że Wielka Brytania i Francja w obronie siebie nawzajem, z NATO czy nie w NATO, ale w obronie siebie nawzajem użyły broni atomowej. Więc Macron nic nowego nie powiedział, natomiast ma nadzieję za to, co powiedział, coś nowego uzyskać. Bo tu nie ma mowy o europeizacji francuskiego potencjału nuklearnego. Mówi o tym Marine Le Pen i Éric Zemmour, puszczając fałszywkę, próbując wywołać panikę i histerię, że Francja odda swoją broń atomową. Gdyby jakikolwiek prezydent oddał broń atomową, to byłby sądzony za zdradę narodową i zostałby powieszony. Nikt nie odda broni atomowej. Natomiast i będzie prezydent Francji trzymał palec na przycisku atomowym, co też Macron potwierdził. Natomiast kwestia tego, że może rozciągnąć parasol szerzej, jak mówię, nic nowego, ale co by chciał za to dostać? No oczywiście Francja mogłaby chcieć powtórzyć scenariusz amerykański i tu musimy być ostrożni. Musimy być ostrożni, żeby nie wymienić Trumpa na mini-Trumpa. To znaczy, Francuzi tak czytają NATO od zawsze, że to jest taki układ trochę mafijny. Ameryka mówi, my was bronimy, ale musicie nas spłacić. No i Francuzi nie chcieli ich spłacać. Stąd wszystko, własna broń atomowa, stąd model armii kompletnej, nawet własny model telewizji kolorowej, tak wszystko musieli mieć swoje. No ale oni chętnie by weszli w rolę tego, który bierze haracz. I powiedzą, to my rozciągniemy na was parasol, ale zostawcie te F-35, kupcie od nas Rafale. Zostawcie te Patrioty, kupcie od nas Sampty i tak dalej. A jednak gwarancja francuska
nie jest równie dobra jak gwarancja amerykańska. Więc tu musimy być bardzo ostrożni. Francja ma siłę... Dlaczego, co znaczy, kiedy mówisz, że gwarancja francuska nie jest równie dobra jak amerykańska? Masz na myśli jakość sprzętu? Nie, mam na myśli potencjał państwa. To Ale znaczy, również zaawansowaność. Tak? Czy F-35 nie mają swojej repliki nigdzie na świecie? Rafale byłby second best, ale jednak second best. Tak? Ten second best ma gwiazdkę, to znaczy jak się kupuje Rafala, to czy można z nim zrobić wszystko. Tak? Jak będziemy mieli ochotę zbombardować Wilno, to też możemy. Natomiast już tak z F-35 to nie działa. To nie znaczy, że jest tak zwany kill switch, prawda? Że ktoś sobie siedzi w jakimś amerykańskiej bazie wojskowej, wciska przycisk i nie poderwą się z ziemi nasze F-35. Nie, to takiego ryzyka nie ma. Natomiast elektronika, która tam jest, no tu byśmy już ryzykowali bardzo dużo, a to nie jest tak, że możemy sobie posadzić naszych inżynierów i oni sobie to spiratują jakoś. Ten, co to sprzedaje, wie doskonale, co zrobić, żeby klient sobie nie spiratował. Natomiast powiedzmy sobie rzecz oczywistą. Francja jest państwem europejskim o średnim potencjale i ma status mocarstwowy na tle mizerii europejskiej. To znaczy oczywiście, że może sobie rozpychać się łokciami w Unii Europejskiej, jak ma, prawda, rywali na poziomie Włoch czy Hiszpanii, natomiast nie może się rozpychać łokciami, jak ma rywali na poziomie Stanów Zjednoczonych czy Chin. To nie jest Francja Napoleona ani Ludwika XIV. I dawniej François Mitterrand powiedział, Francja jest średnim państwem o średnim potencjale, z którym cały świat się liczy, bo trzyma rękę na 15 państwach w Afryce, no to teraz chciałaby trzymać rękę na 26 państwach w Europie. I to jest istota tej gry. Zrekrutować europejski potencjał. Ale to jest bardzo istotne. Tu powiem tylko jedną rzecz. Armia francuska jest najlepszą armią w Europie. I wliczam w to także Wielką Brytanię. Ale kiedy mówimy o niej, że jest druga najlepsza po amerykańskiej w naszym sojuszu, to co mamy na myśli? To mamy na myśli, że w trakcie interwencji w Libii Francuzi robią 20% roboty, Amerykanie 80%, że w trakcie interwencji w Syrii i Lewancie, operacja Inherent Resolve, Amerykanie neutralizują 92% celów, a Francuzi 8%. Ktoś powie, no to dlaczego to jest second best? No bo nikt inny nie wykręciłby 8%. No i teraz... No i jest jeszcze, zapominasz o armii tureckiej, o zasobach Turcji, które są bardzo... No, Turcja nie ma broni atomowej. Turcja no nie ma, ale ma broń, ale ma samoloty, ma wyrzutnie, ma wiele innych sprzętów, ma armię, która jest większa od armii francuskiej. Ma armię lądową, która jest liczniejsza. Natomiast gdybyś poprosił na przykład armię turecką o powtórzenie operacji Serwal i wyzwolenie Timbuktu, to nie byłaby w stanie tego zrobić, bo takiego sprzętu nie ma. Armia turecka jest armią poważną i liczącą się i też ostrzelaną, prawda, bo to jak powiedział francuski admirał Longsat, ciężko się mówi z Europejczykami o wojnie, bo my ciągle jesteśmy na jakiejś, oni jeszcze nigdy nie byli na żadnej. No to z Turcją nie ma tego problemu, prawda? Oni bywają na wojnach, mają armię ostrzelaną, natomiast nie mają takiej marynarki wojennej, nie mają broni atomowej, nie mają rozlicznych innych komponentów, które akurat armia francuska posiada. Natomiast co jest istotne, armia francuska to jest swego rodzaju US Army w miniaturze. Armia bonsai, jak powiedział Jean-Dominique Merchet. A czy ma wszystko? Jest w stanie toczyć walkę na każdym polu, od oceanu po pustynię, ale ma tego mało. Więc ma to wystarczająco na własne potrzeby, czyli na realizację swojej doktryny, w ramach której armia służy do dwóch celów. Od wystąpienia generała de Gaulle'a w 1961 roku, który wyłożył doktrynę, tak naprawdę były korekty, najpoważniejsza po pustynnej burzy w 1991 roku, natomiast zasadnicze cele są niezmienne. Albo mamy tak zwane uderzenia błyskawicy, czyli szybkie operacje wojskowe, tutaj Bizerta jest wzorem, konflikt francusko-tunezyjski, uderzenie kilkudniowe, spadochroniarzem, piechota morska, lotnictwo i marynarka wojenna, element zaskoczenia, duża tolerancja dla ryzyka i tak dalej, albo mobilizacja, obrona granic jeszcze z wykorzystaniem broni atomowej. A zauważmy, że Ukraina wpada pomiędzy te dwa scenariusze. Ani nie jest uderzenie gromu, ani nie jest obrona terytorium narodowego, a tu by trzeba było jednak w tej armii dość dużo pozmieniać,
żeby ona stanęła na wysokości tego rodzaju operacji. Więc Francja ma to, co trzeba dla własnych celów. Francja nie ma tego, co trzeba, żeby bronić Białegostoku, albo Talina, albo Bukaresztu. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. Kolejna rzecz, jeśli No chodzi... też powiedzmy, żebyśmy też, bo opowiadasz, to brzmi imponująco, ale armia francuska sama w Afryce też sobie w wielu miejscach nie mogła nie mogła dać rady i w Ukrainie też mówi, że no, dali więcej niż było to widać na pierwszy rzut oka, ale zdecydowanie niewystarczająco dużo, żeby Ukraina mogła sobie poradzić. Gdyby była Francja taką potęgą i gdyby chciała odgrywać taką rolę, to każda potęga mogła dostarczyć Ukrainie tyle sprzętu, żeby tę wojnę wygrała 2 lata temu. Zachód jej nie dotyczył, w tym Francja. Bo Francja nie byłaby w stanie dostarczyć Ukrainie takich ilości sprzętu jak Stany Zjednoczone, to jest oczywiste, a po drugie Francja nie może naruszyć swoich rezerw strategicznych, więc może na przykład wręczyć Ukrainie pewną ilość, dajmy na to, taktycznych pocisków manewrujących, no ale nie dowolną ilość, ponieważ muszą też pilnować własnych potrzeb. Po drugie, mam inną ocenę, jeśli chodzi o Afrykę, to znaczy nie widzę obszarów, w którym militarnie poniosłaby niepowodzenie, widzę obszary, gdzie politycznie poniosła niepowodzenie, to znaczy czy to operacja w Mali, czy w Republice Środkowej Afryki, czy w Czadzie, czy w okresie wcześniejszym w Wybrzeżu Kości Słoniowej, przecież każdorazowo realizowały cele, które były postawione wojsku. To politycy nie realizowali celów, które były o charakterze stricte politycznym, chociażby alienując swoich afrykańskich sojuszników. To, czy można było ich nie wyalienować, no to byłby temat na zupełnie inny program, biorąc pod uwagę, że jednak w Mali wdepnęli w konflikt, który ma 800 lat między Bambara a Tuaregami. Natomiast co według mnie kluczowe, akurat armia się bardzo dobrze w tamtych okolicznościach sprawdziła, dużo lepiej niż Rosjanie, którzy kompletnie sobie nie dają rady w obszarze Sahelu. Natomiast raz jeszcze podkreślam, to jest armia, która sprawdza się do zadań, do których jest przeznaczona. A to jednak są zadania odmienne, aniżeli te, przed którymi ona stałaby, gdyby miała zastępować Stany Zjednoczone na wschodniej flance NATO. Po prostu nie udałoby się jej Stanów Zjednoczonych zastąpić, chyba że doszłoby do jakiejś kolosalnej przebudowy tej armii, na którą się po prostu nie zapowiada, no bo to, że armia służy do realizacji celów Francji na antypodach i obrony terytorium narodowego, przecież pozostaje prawdą. Są zachęcające dla nas sygnały, jak powstanie nowego centrum dowodzenia w Lille, jak stricte przeznaczonego dla Europy, jak zwiększenie obecności na wschodniej flance NATO, jak redefinicja francuskiej obecności w Afryce, czyli już nie bazy wojskowej, stała obecność, ale obecność rotacyjna, ale szkolenia i tak dalej. Dla nas to jest dobrze, bo te siły można zabrać z Dakaru czy Ouagadougou i umieścić je w Polsce, na Litwie czy w Rumunii. To jest dla nas dobra wiadomość, powinniśmy ich zachęcać do tego. Natomiast pamiętajmy, nadal Francuzi muszą być na 3 oceanach, nadal muszą pilnować Nowej Kaledonii, Tahiti, Gujany i tak dalej. To się nie zmieni. Jaką rolę realnie, twoim zdaniem, Francja może odegrać w Ukrainie? No, jeśli dojdzie do zawarcia pokoju, na co na razie niespecjalnie się zanosi, bo on jest tylko werbalny. Na razie akcje się po obu stronach nasilają i nie widać, żeby któraś ze stron, znaczy w każdym razie nie widać, żeby Rosja poza deklaracjami miała tak naprawdę ochotę i powód do zawarcia tego pokoju teraz, no ale pewnie on kiedyś będzie. Kiedyś do tego dojdzie, bo presja polityczna jest coraz większa. No ale jaki Francja ma realny potencjał, który może umieścić, którą mogłaby umieścić na linii rozgraniczającej tereny zajmowane przez Rosję i państwo ukraińskie? Wydaje się, jeżeli zbierzemy różne opinie francuskich ekspertów i wsłuchamy się w słowa generała Pierre'a Schilla, że to są siły liczące do 20 000 żołnierzy z możliwością objęcia dowodzenia nad kontyngentem wielonarodowym liczącym do 60 000 żołnierzy. Krótko mówiąc, jest to powtórzenie swego rodzaju natowskiej logiki, gdzie jest państwo ramowe, bo generalnie NATO tak działa, jak całą poezję zabierzemy, że w NATO są Stany Zjednoczone i cała reszta, i to jest pierwszy podział. Wyjąć Stany Zjednoczone z NATO to zabrać wodospad Niagarze.
albo kopalnie w Wieliczce. Natomiast oprócz tego są państwa w takim drugim rzędzie po Stanach Zjednoczonych, typu Wielka Brytania, Francja, i one mogą właśnie brać na siebie rolę tych państw ramowych przy wspólnych misjach. Państwo ramowe, czyli jakie? Czyli to, które jest ostrzelane, może zapewnić strukturę dowodzenia, może zapewnić wysublimowany, wysokotechnologiczny sprzęt i może zapewnić wywiad, zwiad i tak dalej. I to Francja może zrobić dla takich sił, o których mówimy. Teraz tego rodzaju operacja wiąże się oczywiście z dużym ryzykiem i wiąże się z poważnymi ograniczeniami. Bo jeżeli Francja ma być państwem ramowym, a reszta ma dać bagnety, no to najpierw trzeba znaleźć tych chętnych do dawania bagnetów. A to nie jest takie proste, jak już widzimy. Znaczy odbywają się kolejne spotkania, a moim zdaniem im więcej spotkań, tym gorzej. Ponieważ spotkania wysyłają bardzo wyraźny sygnał na zewnątrz, fundamentalnie na Kreml. Patrzcie, spotykają się, gadają, sejmikują, nie przybliża się wysłanie wojsk, to lepiej byłoby już to robić po cichu, prawda, i tego nie ogłaszać, ponieważ te spotkania jedynie odkrywają niemożność przeprowadzenia takiej operacji. No, teraz będzie kolejne spotkanie w Paryżu, no, w dniu, w którym to nagrywamy. 30 państw ma się tam odmeldować. Może wreszcie to będzie jakiś przełom. Tak naprawdę, i znowu wycinając całą poezję i zostawiając brutalne fakty, kluczowe jest, czy weźmie w tym udział Wielka Brytania. Francuzi nigdy tego nie ukrywali. Wielka Brytania jest wojskowo dla nich cenniejszym sojusznikiem niż cała reszta Europy razem wzięta. No tak, ale Wielka Brytania to już deklarowała, tak, że może to zrobić, że poważnie to rozważa, ale to jest jedyne państwo, które zadeklarowało, no bo Polska, państwo, które też ma silną armię, w miarę silną armię i zapowiedź budowy bardzo silnej armii, tego nie zadeklarowała i na pewno nie zadeklaruje do końca maja, kiedy trwają wybory prezydenckie. No, i tu dochodzimy do pierwszego z poważnych problemów, to znaczy trzeba będzie dać te bagnety. No, jeżeli te bagnety dają Szwedzi, Finowie, no to nieźle, tak? Bo oni mają świadomość rosyjskiego zagrożenia i są wojskowo wiarygodni, co do zasady. Natomiast jeśli te bagnety mają dawać Hiszpanie, Portugalczycy, Włosi, to jest gorzej. Belgowie. Dlaczego mówię, że jest gorzej? Wracam do tego wątku braku ostrzelania. Armia francuska, brytyjska walczą, umierają, wiedzą, na co się piszą. Jak powiedział dowódca francuskiego kontyngentu w Rumunii, nie przyjechaliście tu rozdawać koce uchodźcom, tylko ołów wrogom Francji. Na razie jest spokojnie, zobaczymy, co będzie dalej. Z takim nastawieniem tam trzeba jechać. Jak był zamach terrorystyczny w Paryżu, to Francja zwiększyła obecność wojskową w Iraku i w Lewancie. Jak był w Madrycie, to Hiszpania zabrała wojska z Iraku. Naprawdę nie mam pewności, jak się Belgia czy Hiszpania zachowa, jeśli naprawdę zaczną do nich strzelać. Po pierwsze nie mają sił, po drugie nie mają woli politycznej. Tak? No bo... I szybko może na przykład wygrać wybory, prawda? Partia, która powie, uniknijmy tej rzezi, zabierzmy naszych chłopców z jakiejś, prawda, Ukrainy, o której co my wiemy i co ona dla nas znaczy. Pierwszy problem. Ale to nie jest najgorszy problem. Najgorszy problem jest następujący. Istnieją wszelkie powody sądzić, że Rosjanie będą testować to zawieszenie broni i będą testować te siły rozjemcze, żeby zobaczyć, co się stanie. Może na przykład na nie przez przypadek spaść jakaś rakieta. Nawet Rosjanie przeproszą. Powiedzą, że no, to w ogóle tam nie miało spaść, jest nam strasznie przykro, wysyłamy kondolencje. Tak? Może jakiś ostrzał przypadkowy, może jakaś wymiana ognia. I teraz Francuzi przewidują tę operację, po części nawiązując do własnej historii, do operacji, którą wykonali, nie tej wojny przeciwko Libii z roku 2011, tylko przerwania libijskiej agresji przeciwko Czadowi, gdzie zrealizowano taką operację, że wojska francuskie weszły pomiędzy armię Czadu i armię Libii i powiedziały, no jak chcecie przejść dalej, to musicie przejść przez nas, prawda? I co zrobił Kaddafi? No właśnie testował, tak? No to coś, zobaczymy, co zrobią. I Francuzi w odpowiedzi na to testowanie podciągnęli te siły dalej na północ, czyli pokazali, jak ty będziesz testował, to my będziemy odpowiadać ogniem. No to tu trzeba byłoby zrobić to samo. A to jednak, tu mamy mocarstwa atomowe, których żołnierze zaczną do siebie strzelać. Teraz, Francuzi i Rosjanie do siebie postrzelali w ostatnich latach, czego się u nas o tym nie mówi. Ale w miejscowości Basangoa w Republice Środkowej Afryki Francuzi zbombardowali
Rosjan w 2021 roku, w listopadzie, tak żeby za bardzo im krzywdy nie zrobić, no ale jednak żeby zamanifestować. W Libii tam doszło do jakiejś wymiany ognia, kiedy tam syna Kaddafiego Rosjanie pilnowali, ale to tak na spokojnie, tak? Żeby się świat o tym za bardzo nie dowiedział. No tu by się świat dowiedział. I kolejna sprawa, na to zwrócił uwagę pułkownik Michel Goya, emerytowany francuski oficer, też historyk wojskowości, często się wypowiada w mediach. On mówi, dobra, teraz ja to traktuję jak żołnierz, on powiada. No i załóżmy, że ja bym tam stał z moimi chłopakami. No i Rosjanie nas atakują. No to jakie ja otrzymuję rozkazy? No rozumiem, że otrzymuję rozkaz, macie się bronić i czekać do przybycia posiłków, no bo te kilkadziesiąt tysięcy, no to będzie mało. Jakich posiłków? Skąd? No bo za chwilę albo trzeba będzie poszukać ich u innych państw europejskich, a jak oni nie chcą wysłać na misję pokojowo-rozjemczą, to gdzie dopiero wyślą na dosłownie obronę pozycji, prawda, na Ukrainie? No albo Francja i Wielka Brytania muszą poszukać głębiej, prawda? Czyli co zrobią? Wezmą rezerwistów? Ogłoszą mobilizację? No to już się zbliżamy do III wojny światowej. Rosjanie to wiedzą. No więc cała ta operacja jest obciążona bardzo poważnymi problemami. Oczywiście można by je rozwiązać w 30 sekund. Wrzucić tam jakichkolwiek żołnierzy amerykańskich. Nie odważyliby się strzelać do Amerykanów. Ale Amerykanie tego nie chcą. Więc koło się zamyka. Zatem na pytanie, co może zrobić Francja, musielibyśmy tak naprawdę powiedzieć, może dużo zrobić jako kluczowy europejski sojusznik Stanów Zjednoczonych. No tylko gdzie są Stany Zjednoczone? A zatem mamy problem. Tak naprawdę nie wiemy oczywiście, gdzie będą Stany Zjednoczone, bo dzisiaj deklarują jasno, że nie będą w żaden sposób, ale jak to się zakończy, to jeszcze Ale to jeszcze na nie przykład wiadomo. Francuzi mówią Amerykanom, dobra, a co gdybyśmy się umówili na mniejsze zaangażowanie z waszej strony? Czyli my tam mamy boots on the ground i jakby ryzykujemy najbardziej, ale wy na przykład rozlokowujecie siły powietrzne na terenie Polski i Rumunii, dla przykładu, i dajecie gwarancję, że jeśli nasi chłopcy zostaną zaatakowani, to te wasze siły powietrzne wejdą do gry. No to już jednak jest włożenie kowadła do rękawicy, prawda? Rosjanie rozumieją, że US Air Force będzie walczyć, gdyby przyszło do czego w razie W. No, tylko jak rozumiem, na razie Amerykanie tej propozycji francusko-brytyjskiej nie rozważają. No więc musimy się chyba bardziej ograniczyć i powiedzieć, że no, Francja może na przykład zwiększać wtedy obecność na wschodniej flance NATO, no i możemy grać tym parasolem nuklearnym, ale znowu, mając świadomość tego, o czym mówimy. Francja ma 290 głowic. Nie ma już pełnej triady nuklearnej od 1997 roku, kiedy z płaskowyżu Albion pozbyto się tej zdolności uderzenia z ziemi, ma zdolność uderzenia z powietrza i z morza. Dla przykładu Wielka Brytania tylko z morza. To sprawia, że Francja ma zdolność do drugiego ataku, no bo jak okręty podwodne są na morzu, to choćby Francja przestała istnieć, no to z nich można przeprowadzić atak, ale 2, ma zdolność do ataku taktycznego. Rafale francuskie mogą przenosić takie ładunki o mocy między 100 a 300 kiloton. Czyli może na przykład przeprowadzić uderzenie ostrzegające. Mają te rakiety TNA, czyli Tête Nucléaire Aéroportée, głowice przenoszone powietrznie. Mogą uderzyć impulsem elektromagnetycznym, czyli nikogo nie zabić, ale zniszczyć sprzęt. No, mają dużo takich zdolności. Natomiast trzeba by sobie było odpowiedzieć na pytanie, czy tych głowic nie powinni mieć więcej. B, trzeba by sobie było odpowiedzieć na pytanie, czy nie czas odtworzyć ten potencjał taktyczny sprzed roku 97, to znaczy wrócić do jakichś odpowiedników systemów Hades i Pluton, które można by odpalać z Ziemi, żeby na tej drabinie eskalacyjnej też te niższe szczeble mieć zagospodarowane. No i ja bym proponował w ogóle odrzucić tą linię, tą narrację Emmanuela Macrona. Jesteśmy gotowi otworzyć dyskusję. Znaczy, to nie pomaga. Dyskusja osłabia naszą pozycję, moim zdaniem. Trzeba robić. Pokazuje, że gadamy sobie, prawda? Natomiast Tak, ja bym miał... Ale jeszcze Marcin, chciałem cię dopytać, co Francuzi mają na myśli, mówiąc o rozszerzenie parasola atomowego? Co to mogłoby oznaczać w przypadku Polski, gdybyśmy się zdecydowali
na współpracę na tym poziomie. W praktyce według mnie mogłoby oznaczać głównie tyle, że w polskich bazach mogłyby na przykład rotacyjnie znaleźć się francuskie Rafale uzbrojone w broń atomową. A i to według mnie nie jest takie oczywiste, bo to też z wojskowego punktu widzenia nie jest optymalne, tak? Czyli trzymać tak blisko granicy tą broń, lepiej ją trzymać trochę dalej. Natomiast no można by też wprowadzić taki system, że one tam stacjonują, ale nie wiadomo, czy mają broń nuklearną, czy nie mają, tak? Żeby chociaż podnosić niepewność po stronie rosyjskiej. Natomiast kwestia użycia broni atomowej, czyli takiego parasola bardzo dosłownie rozumianego, to niestety, ale zawsze jest decyzja o charakterze politycznym. To znaczy, na pewno nie możemy uzyskać jakiegoś automatyzmu. Tak? Znaczy Rosjanie przekroczą naszą granicę, no to oczywiście, że Francuzi zrzucą bomby atomowe, ale swoją drogą tego automatyzmu też nie ma ze strony Amerykanów. Wiem, że teraz popełniam bluźnierstwo przeciw artykułowi 5, no ale znam doskonale wnioski końcowe jeszcze z lat 80. ze szczytu NATO w Wenecji, kiedy siedzieli przy stole Reagan, Mitterrand, Thatcher i Kohl, i Reagan powiedział bardzo wyraźnie, w pierwszym rzędzie Ameryka spróbuje zlokalizować konflikt w Europie, żeby nie poszły w ruch rakiety interkontynentalne. Dlatego de Gaulle od początku mówił, że Amerykanie nie wymienią Nowego Jorku za Paryż. No nie wymienią też Nowego Jorku za Warszawę. I zawsze istnieje obawa przy broni nuklearnej, że druga strona stwierdzi, że może jednak uda się zejść poniżej tego progu nuklearnego. Jeżeli coś moglibyśmy spróbować wynegocjować teraz, to nie otwarcie dyskusji, ale raczej bardziej zakulisowe ustalenie, czy możemy trochę zwiększyć wiarygodność tych francuskich sił odstraszania. Po pierwsze, robiąc te rzeczy, o których mówiłem przed chwilą, ale po drugie, Francja kwartalnie, czyli 4 razy do roku, wykonuje te swoje ćwiczenia poker swojego potencjału nuklearnego. Proponowałbym je zeuropeizować, żeby pokazać, że na przykład i polskie myśliwce w tym biorą udział, i na przykład niemieckie, i inne. Druga rzecz, ja bym zachęcał Francuzów do przeprowadzenia pierwszy raz od 1996 roku prawdziwej próby atomowej, uzbrojonym ładunkiem. Może na Pacyfiku, może na Atlantyku, no to oni już wiedzą najlepiej gdzie, ale naprawdę wysadzić taką 120 kiloton bombę, 10 razy silniejszą niż ta, która zniszczyła Hiroshimę. To było ostatnie francuskie ćwiczenie, które na Pacyfiku się odbyło. Tak pokazać, że tak, nie? Niech wszyscy o tym mówią, niech taka postawa bardziej agresywna zostanie odnotowana. No i przynajmniej tą obecność tych Rafali można byłoby próbować negocjować, ale znowu, próbować negocjować to jednak znaczy w zamian za co? No bo bardzo łatwo jest się zgodzić na scenariusz następujący. Dobra, to my od was kupimy, co chcecie, reaktor atomowy, to kupujemy reaktor atomowy. Chcecie, żebyśmy kupili okręty podwodne, Skorpen albo ciężkie samoloty transportowe, te A400M, jasne, kupujemy. Oni nam w zamian za to dadzą Rafale, które w dowolnym momencie mogą zabrać. A my już zapłaciliśmy za to, prawda? No więc tu nic nie jest proste. I przeczulałbym naszą opinię publiczną przed czymś, co ja nazywam kompleksem Marii Walewskiej. No bo się często mówi, że Polska żyje tutaj w cieniu 2 trumien, Piłsudskiego i Dmowskiego. Nie, nasi politycy, nasi eksperci w ogóle się nie patrzą ani na Piłsudskiego, ani na Dmowskiego. Ich ideałem polityki międzynarodowej jest Maria Walewska, czyli trzeba znaleźć sobie Napoleona, trzeba go uwieść, trzeba go kokietować, trzeba mu się rzucić na szyję. I on nas obroni. Mam nadzieję, że takie myślenie już w ogóle odeszło, że wiemy, że już nie mamy ani Napoleona, ani Ronalda Reagana, tylko musimy współpracować z różnymi graczami, grać bezelastycznie, a przede wszystkim budować własną zdolność. Ja je widzę codziennie, a spór idzie tylko o to, kto jest Napoleonem. Czy jest nim Donald Trump, czy jest nim Europa, prawda? Niedookreślona, szeroko rozumiana Europa, ale że musimy się komuś podporządkować i on nas obroni. Ja mam nadzieję, mam wrażenie też, nie tylko nadzieję, tylko mam już wrażenie, że taka świadomość tego, że jednak musimy budować samodzielność i to nie znaczy, że mamy nie współpracować i wychodzić z jakichś porozumień, broń Boże, ale że musimy budować własną siłę i zdolność do tego, żeby być również atrakcyjnym partnerem dla tych. Tu według mnie bardzo przytomnie wskazałeś 20 minut temu na Turcję, bo zwróćcie Państwo uwagę, tak, Turcja nie ma jak Francja na przykład broni atomowej, ale z uwagi na siłę swojej armii, nawet będąc sojusznikiem trudnym, krnąbrnym,
często wchodzącym ze Stanami Zjednoczonymi w konflikty dyplomatyczne, ma pewnego rodzaju mir, posłuch i szacunek po drugiej stronie, bezsilna. I ma bardzo ciekawe doświadczenia w turkizacji sprzętu, który najpierw kupowała, a potem stopniowo czyniła go tureckim. To jest pewnego rodzaju, mówię, pewnego rodzaju, bo oczywiście to nie da się tego skopiować 1 do 1, leżymy gdzie indziej geograficznie i tak dalej. Po drugie, nie powtarzajmy tureckich pomysłów typu grożenie wojną traktatowemu sojusznikowi, jakim jest Grecja. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że nawet sojusznik bardzo trudny jest jednak szanowany, jeśli jest silny. Nie ma traktatów dla słabych i nie da się też kupić bezpieczeństwa, w takim sensie, że my powyżej pewnego progu broni kupionej w Stanach Zjednoczonych to już na pewno jesteśmy bezpieczni. Więc tak, wzorzec turecki jest tutaj dobry. Zawsze najlepszymi sojusznikami jest własna armia i własna flota. Zawsze pierwszą i ostatnią linią obrony jest własna dyplomacja. I wtedy także i sojusznicy będą inaczej na nas patrzeć. Wracając do Francji, nie da się znaleźć artykułu o Polsce we francuskiej prasie, w którym nie byłoby wzmianki o owych 4-5% PKB na zbrojenia. Niektórzy z nich są bardziej krytyczni, no bo oni wiedzą, że my liczymy inaczej i to nam podbija statystykę, ale nawet licząc rygorystycznie, to jest dużo i Polska obecnie ma we Francji bardzo dobrą prasę. Jest traktowana jako kraj poważny. I to należałoby wykorzystać. I kiedy ja się pytałem, no bo kiedy ja na przykład rozmawiałem z francuskimi ekspertami, to skonfrontowałem ich z tym problemem mini Trumpa, tak? To znaczy, wy się będziecie zachowywali jak Trump, tylko jesteście słabsi od Trumpa. No to wymienił stryjek siekierkę na kijek. Oni mówią, no tak, no ale to już jest wasza broszka, żeby nas docisnąć. No bo jak dacie za darmo, no to Macron weźmie za darmo, no to jest jasne. Natomiast spójrzcie na Indię. Jasne, nie macie potencjału Indii i tak dalej, ale spójrzcie na metodę. Indie, jak rozmawiają z Francją, to oni mają nawet na najniższym poziomie takie quid pro quo. Dobra, my od was kupimy, ale wy od nas kupicie co innego. My od was kupimy, ale jesteśmy współproducentem. Czyli jest zawsze takie bardzo rygorystyczne żądanie czegoś w zamian, żeby partnera nie przyzwyczaić do tego, że jest się miękkim. A Francja jest najgorszym krajem na świecie, żeby go przyzwyczajać do bycia miękkim, bo kto tam robił biznes? Jest jeszcze jeden taki większy kraj, który wymienialiśmy oczywiście, ale powiem tak. Kto robił kiedykolwiek jakikolwiek biznes z Francuzami? Ja nie mówię teraz o zbrojeniówce i tak dalej. Ten wie, o czym mówię. Jakie oni mają taktyki negocjacyjne i jak wyrwą ostatniego eurocenta. Więc tu należy wiedzieć, z kim się negocjuje. I tylko dam bardzo szybki przykład. Kiedy Francuzi dostarczali Ukraińcom Cezary, to w tym samym budynku negocjowali odbudowę ukraińskiej kolei i nie robili wrażenia, że te negocjacje są rozłączne, a kiedy wyszła ta cała sprawa metali ziem rzadkich i świat był oburzony, jak Trump śmie tak transakcyjnie do tego pochodzić, no to zapytany o to francuski minister sił zbrojnych, no a czemu my nie gramy? On mówi, przecież my rok temu sobie już zabezpieczyliśmy te metale ziem rzadkich od Ukraińców. To jest tego rodzaju partner. Donald Trump powiedział o Macronie, jak zdarłby z ciebie ostatnią koszulę. I powiedział, że to jest twardy zawodnik, kiedy ostatni raz rozmawiali i chociażby przywołał tą scenę, kiedy prawda, Macron rozmawiając z dziennikarzami, kiedy Trump stał obok niego, mówił po francusku. Trump nie wiedział, co on mówi, więc kiwał głową, tym samym sprawiając wrażenie, że to było umówione, a oni co innego omówili, a co innego Trump mówił na konferencji. Ale z tymi metalami ziem rzadkich to też warto jakby powiedzieć, i to jeszcze trzeba mocno wyjaśnić, że to jest trochę taka negocjacja wirtualna, tych metali nikt nie widział, one podobno tam są. Ile kosztuje ich wydobycie, kiedy to będzie możliwe, to wszystko jest pod ogromnym znakiem Myślę, zapytania. że Paryż i Waszyngton tak nie ostrzyłyby zębów, gdyby tam nic nie było na rzeczy. A coś jest na rzeczy oczywiście, ale ja też czytałem takie analizy, z których wynika, że to jest jeszcze bardzo odległa kwestia, ale zostawmy to, bo nie mamy tu pełnej wiedzy. O wielu rzeczach nie mam pełnej wiedzy. A jeszcze chciałem cię dopytać, jaka jest ta myśl polityczna, znaczy co Macron dziś chce ugrać, poza tym, że zapewne chce pokazać się jako prawdziwy lider swojego narodu w trudnej sytuacji, w której był zmniejszającego się poparcia i gigantycznego poparcia dla Le Pen. To rozumiem, że to jest jedna próba odzyskania swojej pozycji jako silnego gracza na scenie międzynarodowej, który przywróci wielkość Francji, który uczyni
make France great again. Ale realnie, co Francja może ugrać na tej całej sytuacji w grze międzynarodowej? Jaka myśl za tym stoi, jaki cel za tym stoi? Zawsze ten sam, tylko zmieniają się metody. Generał de Gaulle powiedział, odwróciliśmy skutki roku 1940, czyli największej katastrofy w dziejach Francji, 1500-letnich. Musimy odwrócić skutki roku 1815, czyli bitwy pod Waterloo. Przywrócić Francji status dominującej potęgi europejskiej. Tylko jak to zrobić, będąc 67-milionowym narodem, mając taką powierzchnię kraju, jaki Francja ma, mając taki potencjał gospodarczy, jaki ma? Ano trzeba anektować potencjał europejski. Więc Francja zawsze się rozgląda za tym, co może zrobić, żeby przywrócić Francji status nie mocarstwa, ale supermocarstwa, równego Stanom Zjednoczonym czy Chinom, poprzez wczepienie się w potencjał gospodarczy, ludnościowy, wojskowy, każdy inny Europy. I Francja obecnie bardzo spokojnie dyskontuje tą całą retorykę związaną z autonomią strategiczną i tak dalej. I żeby pokazać konkret, Francuzi teraz mówią, no buy European, sami widzicie jaka jest sytuacja. Amerykanie są niewiarygodni, pokazali to na różnych poziomach, no chociażby przypominają teraz sprawę okrętów podwodnych dla Australii. No gdyby kupili od nas, to mieliby sprawę załatwioną, a tu dali 3 miliardy Amerykanom i teraz Amerykanie mówią, że prawdopodobnie im tych okrętów nie wydadzą, bo sami mają za mało. Już premier Australii powiedział wczoraj, że trzeba było w takim razie kupić we Francji, że był to błąd jego poprzedników. Więc Francja będzie tym grać. Ale przecież buy European nie znaczy kupuj w Portugalii i na Łotwie. Buy European znaczy kupuj u drugiego największego eksportera broni na świecie, a drugim największym eksporterem broni na świecie jest Francja. To tak jak zupełnie znany sposób myślenia Niemców, którzy mówią o wspólnot, zróbmy wiele rzeczy, naprawiajmy Europę w różny sposób, tak żeby najlepiej realizowały to niemieckie firmy albo niemieckie banki. No i Francja gra z Niemcami. Tak. To znaczy... Ale też konkuruje tu z Niemcami, tak? To jest dobry moment do wyskoczenia przed Niemcami. To jest przesuwanie się od tradycyjnego motora francusko-niemieckiego do retoryki, która idzie bardziej w kierunku, no widzicie, jacy ci Niemcy są. No widzicie, że oni, prawda, u nich to faktury się zgadzają, chociaż i z tym są ostatnimi czasy problemy, ale oni nie mają żadnego potencjału, kiedy przychodzą poważne sprawy geostrategiczne. A my mamy, bo mamy broń atomową, bo mamy armię z prawdziwego zdarzenia, bo mamy wolę działania. Dodałbym jeszcze jedną rzecz, bo mamy prezydenturę. We Francji prezydent wydaje rozkazy żołnierzom i jest wykonać. W Niemczech wielka koalicja będzie się pół roku naradzać, zanim nic nie zrobi, prawda? A na ile to będzie kontynuowane po następnych wyborach prezydenckich, jeśli wygra je Marine Le Pen, a nic nie wskazuje na to, żeby wygrał ktoś inny? Tu oczywiście przechodzimy już do prognozy. Natomiast tak, ale na podstawie tego, co ona dzisiaj mówi, co mówiła, jak się zachowuje, na ile jej gra będzie inna? Moim zdaniem jest istotna różnica, powiedziałbym mentalna, między Macronem a Le Pen, to znaczy o ile dla Macrona kontynuacja tej linii jakby zygzakami, co typowe dla Macrona, który jest politykiem bardzo niestabilnym, często zmieniającym punkt widzenia i będącym w stanie powiedzieć wszystko i przeciwieństwo wszystkiego, ona jednak zawierała w sobie ten pierwiastek, jakby to powiedzieli we Francji, golo-mitterrandystowski, tak? To znaczy Francja jako wielkie mocarstwo, które musi zaprząc potencjał europejski. Marine Le Pen w mojej ocenie jest dużo bliżej linii nasza chata z kraja, jest dużo bliżej mentalności na przykład brexitowców. To nie znaczy, że ona będzie chciała Frexitu, ale że ma podobną mentalność, to znaczy dajcie nam spokój, tak? My możemy się schować za naszą bronią atomową, nas nie interesuje ani Afryka, ani Pacyfik, to wyraźnie często wybrzmiewa w jej wypowiedziach i nas też nie interesuje jakaś wielka Europa, której Francja byłaby przywódcą.
I dalej pamiętajmy, że gdyby się spełniły marzenia polskiej prawicy, która w Ameryce chciała Trumpa, no i dostała Trumpa, a we Francji chciała Le Pen, no i nie dostała Le Pen, no to chociażby na odcinku ukraińskim różnice byłyby istotne. Dlatego, bo nawet gdyby Le Pen się zgodziła, będąc prezydentem, a to dla mnie nie jest oczywiste, na dostawy Cezarów, AMX-ów czy transporterów opancerzonych i tak dalej, to bardzo ostro protestowała przeciwko dostawom już bardziej wysublimowanego sprzętu, czyli Samptów, czyli tak zwanych europejskich patriotów, czyli Skalpów, etc. Jest kompletnie przeciwna wysłaniu francuskich wojsk, a bez nich cały plan się rozpada i ledwie kilka dni temu mówiła w Zgromadzeniu Narodowym, że a priorycznie odrzuca scenariusz przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Nie nigdy, a nie, że na innych warunkach, może nigdy. I a priorycznie odrzuca uczestnictwo Ukrainy w NATO, powołując się w tym pierwszym przypadku na to, że to biłoby chociażby interesy francuskich rolników, biłoby we francuski rynek pracy, etc. Innymi słowy, sacro egoizmo. A w przypadku NATO mówi, jeśli Stany Zjednoczone się na to nie zgadzają, żeby Ukraina do NATO przystąpiła, no to dyskusja jest bezprzedmiotowa, a kuszenie Ukraińców bezprzedmiotowymi dyskusjami i wciąganie ich w nie przecież im w żaden sposób nie pomaga. No i powiedziała, że realnie jej zdaniem sytuacja jest patowa, ani Ukraińcy, ani Rosjanie nie mogą tej wojny wygrać militarnie. W związku z tym trzeba znaleźć rozwiązanie dyplomatyczne. Co to będzie? No to będzie to, przed czym przestrzega Macron. Dostaniemy Mińsk III, dostaniemy jakiegoś rodzaju porozumienie chybotliwe i niezabezpieczone żadnymi szczególnymi gwarancjami i następnie Rosjanie po tym, jak się dozbroją, przezbroją, przygotują, a pamiętajmy, Rosja wydaje 40% swojego budżetu na zbrojenia, no po co to robi? Pójdzie dalej. To, co powiedział Macron w swoim orędziu, pójdzie dalej. Pójdzie dalej, pójdzie dalej na Mołdawię, a może nawet pójdzie dalej na państwa. Że Macron miał 3 lata, podobnie jak wszyscy inni przywódcy europejscy, żeby przystopować tego, który pójdzie dalej, a tego nie zrobił. I ta pomoc, jakkolwiek nie mówiłbyś, że ona była większa i całkiem niezła, to była dalece niewystarczająca. I Macron był pierwszym, który rozmawiał z Putinem w czasach, kiedy to nie miało najmniejszego sensu. Więc dzisiejsza jego retoryka jest słuszna, tylko pytanie, czy za tym pójdą realne działania. Jeżeli mówisz, że pomoc była niewystarczająca, no to ona tak generalnie moim zdaniem była niewystarczająca. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że generalnie była niewystarczająca. Oczywiście mi łatwo mówić, bo ja nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za swoje słowa liczonej w ludzkich życiach ani dolarach, ale uważam, że polityka czerwonych linii prezydenta Bidena była w tym rozumieniu błędna. Czy należało... Ale oczywiście, że tak. I kontrofensywie. Tak. Ja mówię to już wielokrotnie, ale w naszej rozmowie też mogę powtórzyć, bo to też było jasne. Znaczy ja uważam, że za te wszystkie ofiary, za dużą część ofiar na Ukrainie odpowiada Zachód. Odpowiadają Stany Zjednoczone, odpowiadają rządy państw zachodnich, które nie zareagowały odpowiednio, bo wysyłając odpowiednią ilość sprzętu w odpowiednim czasie mogły tę wojnę zakończyć. Mając się Francji, to oczywiście Francja powinna była te Miraże, te Skalpy zacząć wysyłać w roku 22, nawet kiedy nie robili tego Amerykanie. I wtedy zgadzam się z jednym z francuskich analityków, który powiedział, gdyby Macron w 22 roku przekroczył te czerwone linie Bidena, albo gdyby zrobił to, co zrobiła Anne Hidalgo z poziomu ledwie mera Paryża, przyleciał do Kijowa, prawda, i powiedział prezydent Tut, to byłby królem Europy. I położył to. No ale nie chodziło o to, żeby był królem Europy, żeby jechał, tylko żeby dowiózł sprzęty. Gdyby zrobił to wszystko, co wymieniłem przed chwilą, czyli gdyby od 22 roku, gdyby pierwszy wysłał Miraże, gdyby pierwszy wysłał nie w 24, tylko gdyby to robił w 22, to byłby królem Europy. Natomiast nie zrobił tego, realizował politykę błędną, no i teraz najwyżej ma okazję skorygować tą błędną politykę, którą realizował wcześniej, a z dzwonieniem do Putina, no to jeszcze jedna korekta, no to pretensje do Zełańskiego, bo to na jego prośbę to robił. Trzeba, z francuskiego punktu widzenia trzeba było nie wyciągać tego kasztanu z ognia, to prawda. Nie rozmawiać o wymianie jeńców, nie rozmawiać o elektrowni atomowej na Zaporożu, jakby powiedzieć Zełańskiemu, sorry, ale ja nie będę płacił ceny wizerunkowej
za załatwianie tego typu spraw i po buczy tą komunikację zerwał. Natomiast dla niego wizerunkowo lepiej byłoby tego nie robić. Robić tak jak Amerykanie. Podtrzymywać relacje z Rosjanami i rozmawiać z nimi cały czas, ale nie na poziomie prezydentów. Sprawa byłaby załatwiona. To też był błąd dyplomatyczny. Natomiast charakter tego błędu był trochę inny, niż to się jednak przedstawia. Zatem na pytanie, co mogą zrobić, udzielę odpowiedzi, która optymistyczna nie będzie. Mogą być przez najbliższy czas zapchaj dziurą po wygasłej pomocy amerykańskiej, czyli nie 250 amerykańskich satelitów, tylko 19 francuskich. Nie amerykański wywiad, który jest najlepszy na świecie, tylko francuski wywiad, który jest solidny. Tak? Nie broń dostarczana w ilościach odpowiadająca potencjałowi armii amerykańskiej, tylko broń dostarczana w ilościach odpowiadających potencjałowi armii francuskiej. Na coś to się zda oczywiście, natomiast długofalowo oczywiście jest to drastyczne pogorszenie sytuacji ukraińskiej. Dlaczego Francja mimo to będzie to robić? Bo chce mieć miejsce przy stole. Bo jeśli jest jakiś stół, to jest to francuska polityka od zawsze, to Francja musi przy nim siedzieć. I Francja będzie częścią negocjacji, czemu Trump najpierw zaprzeczał, potem już twierdził, że będzie. J.D. Vance mówił, że sobie nie wyobraża, czy Kellogg, żeby Francji i Wielkiej Brytanii nie było, więc zakładam, że Francja będzie częścią tego wszystkiego, że dostanie swój kawałek tortu przy odbudowie Ukrainy. I myślę też, że będzie grała na przykład jeżeli chodzi o sankcje. I tu na przykład Francja mogłaby być krajem, który będzie w przeciwieństwie do Amerykanów przeciwstawiał się, tak jak teraz to robi, powrotowi Rosji do G7, będzie przeciwstawiał się wygaszaniu sankcji, może będzie zachęcać Europejczyków do podtrzymywania sankcji na poziomie europejskim. Trzyma jeszcze Francja ten atut zamrożonych rosyjskich środków, trzyma je na negocjacje pokojowe. To też, żebyśmy nie mieli złudzeń. Oni na razie tylko odsetki sobie zabierają i przekazują Ukrainie, natomiast dlaczego nie chcą zabrać tego rdzenia, tak? Tych setek miliardów? Bo trzymają to na negocjacje. Żeby powiedzieć Rosjanom, możemy to wziąć, możemy tego nie wziąć. Więc kiedy pytamy o politykę francuską, to ja wiem, że to jest banał to powiedzieć, ale w Polsce trzeba mówić takie banały. Francja będzie realizować swój interes narodowy, a nie zastanawiać się, jaki jest polski interes czy ukraiński interes. Pytanie, czy Francja ma będzie miała polityczną wolę do tego, żeby podjąć takie decyzje jak Polska o zwiększaniu tych wydatków, bo ma broń atomową, ale armia nie jest jest duża, ale niewystarczająco duża, żeby zbudować tutaj siły, które będą sobie dawały radę, jeśli nie będzie Stanów Zjednoczonych. Tą decyzję Francja już podjęła, prawda? To znaczy, jeżeli wydatki na zbrojenia w tym najbliższym loi programmation militaire, czyli tym planowaniu wojennym, zostały podwojone, a bazując na ostatniej deklaracji ministra Lecornu mogą być potrojone, to oczywiście, że tak i nie dajmy się tutaj zwieść opowieściom z mchu i paproci o procentach PKB, bo to nic z tego nie wynika. Łotwa przy swoich tam 5 czy 6% nie może jednej dywizji wystawić. To nic nie znaczy. Niemcy przy swoich 2% nie tworzą żadnych zdolności. Znaczy, podnieśmy emerytury emerytom wojskowym i właśnie gwałtownie zwiększyliśmy wydatki na armię, tylko nie na zbrojenia. Nie stworzyliśmy zdolności. Grecja przekroczyła 2% w taki sposób, że jej PKB spadało szybciej niż wydatki na armię. Nie, patrzmy na zdolności. I oni faktycznie te zdolności budują. I to jest pytanie też, na ile myśmy powinni, na ile Polska, mówię teraz o Polsce, na ile Polska powinna politycznie i militarnie poważniej współpracować i wykorzystać tę szansę również, żeby zbudować silniejsze obustronne relacje, bo my też mamy karty w tej grze, bo będziemy dużo kupować. Pewnie dalej będziemy kupować za oceanem i należy tak robić, ale możemy te zakupy bardziej zdywersyfikować i mieć poważne argumenty polityczne dla Francji. Ja od zawsze głoszę hasło podwójnej polisy ubezpieczeniowej, które moim zdaniem wcale się nie zdezaktualizowało,
Ono się zrelatywizowało, natomiast się nie zdezaktualizowało. Mhm. Co to znaczy podwójna polisa ubezpieczeniowa? To znaczy, że mamy zarówno filar amerykański, jak i filar europejski. Filar amerykański jest prostszy do zrozumienia, objaśnienia, bo wiadomo jak działa. Filar europejski wymaga naszego zaangażowania, ale nie na poziomie fikcji typu armia europejska, no bo to jest bzdura, nie będzie armii europejskiej, kto by nią dowodził chociażby. Natomiast jest Francja, jest Szwecja, jest Finlandia, to są państwa, z którymi musimy rozmawiać. Myślę, że powinniśmy zwiększyć... Jest Wielka Brytania. Jest Wielka Brytania i uważam, że powinniśmy teraz rozmawiać z Londynem na temat Joint Expeditionary Force, czyli tego jakby sojuszu wewnątrz sojuszu, gdzie są Brytyjczycy, Skandynawowie i Bałtowie. Nas tam nie wpuścili. Podobno część sojuszników nas tam nie chciała. No to trzeba jednak przemóc ten opór i powiedzieć, że słuchajcie, jednak włączając tam nas, włączacie tam istotną siłę i to jest w waszym interesie i jakiekolwiek wasze obawy co do Polski muszą być porzucone wobec dużo poważniejszego problemu, jaki mamy. I tu uważam, że powinniśmy zbudować swego rodzaju nadzwyczajną, uprzywilejowaną relację z Wielką Brytanią i ze Skandynawami, i z Bałtami. Powinniśmy bardzo zdynamizować nasze relacje z Turcją. My nie mamy interesów w Syrii. Mówię brutalnie. Czy naprawdę, czy co nas to obchodzi, co oni tam robią? Czy w Libii, czy gdzieś. Natomiast musimy z Turcją rozmawiać, zatem zacząć myśleć bardziej staroszkolnie, tak trochę XIX-wiecznie, relacje bilateralne z różnymi graczami i co możemy od nich dostać. I tu kluczowa jest Wielka Brytania, ją wymienił nadal na pierwszym miejscu, Wielka Brytania i ten JEF, który się wokół niej buduje, Francja transakcyjnie coś za coś, Turcja i nie zapominajmy, a zapominamy często, Rumunia jako drugie kluczowe państwo na wschodniej flance NATO. Nic nie robimy w relacjach polsko-rumuńskich, powinniśmy zacząć robić coś. Krótko mówiąc, teraz to nas powinno być wszędzie pełno. Ale przede wszystkim nie wymieniłeś teraz, a chociaż wymieniłeś wcześniej państwa skandynawskie, tak? I państwa... Nie, to jak mówię Joint Expeditionary Force, to mam na myśli, że tu powstał bardzo ciekawy konstrukt pod przywództwem Wielkiej Brytanii i my po prostu powinniśmy pojechać do Londynu i powiedzieć do Starmera, my chcemy wejść, czego chcesz w zamian? Tak. Ale przede wszystkim też, że powinniśmy rozmawiać z państwami skandynawskimi. Na szczęście te rozmowy się zaczęły, więc... Kiedyś Szwecja nam proponowała dwustronny sojusz. Teraz to już jest moment, żeby wrócić do takich rozmów i na przykład w oparciu o potencjały Wielkiej Brytanii, Francji, Skandynawów można byłoby zamknąć Rosję na Bałtyku. Tak jak nie pozwolono... Po Bałtyku będzie pływać Zawisza Czarnej na ten rejs. Państwa zapraszam, jeszcze jak się pożegnam z Marcinem, to jeszcze przypomnę o tym dłużej, bo tam będziemy rozmawiać dużo o bezpieczeństwie. Marcin. Ma też bardzo ciekawą zbrojeniówkę. Bardzo też nas ciekawe. powinno interesować, ale obok tego wszystkiego naprawdę my też musimy mieć bardzo ciekawą zbrojeniówkę. Musimy zacząć tworzyć te zdolności, musimy zacząć poważnie mówić o szkoleniu. To nie znaczy, że musimy przywrócić pobór do wojska, ale powrót szkolenia, powrót do koncepcji typu liga akademicka, typu czy rozbudowa Wojsk Obrony Terytorialnej, czy stworzenie jakiegoś rodzaju Polskiej Gwardii Narodowej. Niech ludzie jeden weekend w miesiącu ćwiczą. Tacy, którzy mają pracę i tak dalej, nie mogą mieć dowodu. Ale zacznijmy wykonywać takie ruchy, zacznijmy też pokazywać sojusznikom, że my nie tylko mówimy, ale także robimy, a i z ich strony wtedy coś więcej zobaczymy. Szwedzi pokazali. My powinniśmy teraz podbić i pokazać, że my możemy jeszcze więcej, bo my mamy docelowo większy potencjał od Szwecji. W 100% się z tobą zgadzam i mam nadzieję, też czuję, że jest to coraz mniej kontrowersyjne, tylko trzeba przejść do konkretnych działań. Marcin, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Świetna rozmowa. Dzięki bardzo. To wszystko. Przypominam, 29 marca Zawisza Czarny pod sztandarem Instytutu Wolności z Markiem Magierowskim na pokładzie wypływa na tydzień. Będzie zawijać do portów szwedzkich między innymi. Ogromna przygoda żeglarska, ale też wiele rozmów o geopolityce. Geopolityczny rejs między Rosją a NATO, tak nazwaliśmy ten rejs. Będzie tam Marek Magierowski, będą też wcześniej wykłady rektora Akademii Marynarki Wojennej i byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zapraszam
Dla Państwa mamy kilka miejsc. Link do szczegółów znajdziecie Państwo pod tym nagraniem. Dzięki, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie.